Przed wyjściem do pracy, tuż po wstaniu z łóżka, warto wykonać kilka ćwiczeń rozciągających przy uchylonym oknie. To doda nam energię na cały dzień i skutecznie dotleni organizm. Czego ja absolutnie nie czynię. Słucham. No halo, no cześć, tu Kasia. No. Ja od Tymona dzwonię. Poczekaj, zobaczę, czy mi się wszystko tutaj jak trzeba jest. Czekaj. Zobaczyć. Dobra, wszystko działa. Tak. No, wojna zastała mnie we wsi Kolonka. Wola Kolońska. No tak. Gmina Biszcze, powiat Biłgoraj. No i później w czasie wysiedlenia to normalnie przeżywałem to wszystko, co pozostali członkowie rodziny. Przede wszystkim wiem, że należy unikać źródła stresu. Jak ty wygłaszasz przemówienia, to ja nigdy nie zauważyłam, żebyś ty była zestresowana, czy... A, co ty mówisz? Ja No naprawdę. teraz aż drżałam i zazdrościłam tym osobom, które idą wprost na mównicę i mówią. I nie, ręce im nie drżą i nie stresują się. 28 lipca po prostu zebrani na placu i o godzinie 12 podjechały samochody. A, to dopiero. No. No i dalej ci jeszcze to przeczytam. No dobra. Aktywność fizyczna. Uprawianie sportu powoduje, że nasz organizm zaczyna uwalniać hormony szczęścia. Stało się do obiadu na tym apelu, ale Niemka tylko chodziła i liczyła. Ein, zwei, drei i z powrotem. I jak ktoś upadł, czy chciał usiąść, to one zaraz tymi pejczami tłukły po plecach, po głowach, gdzie tylko mogły. Tak staliśmy, całymi dniami, jak to mówią, Czy to słońce, czy deszcz, to wszystko jedno, tam trzeba było stać w szeregu i koniec, Nie wolno było, przypuśćmy, zmieniać tej pozycji, rozumiesz, jak stanęło się raz, to już trzeba było stać cały czas w takim szeregu. Endorfiny, tak. Warto zapisać się do klubu fitness na siłownię lub basen. No dobrze, a ty, babcia, się zapisujesz na fitness? No co? I później była kolacja. Kolacja tam, nie wiem, znowu była chyba czarna kawa, to już nie pamiętam, bo już chleb to było rano, to już więcej go nie było. Śniadanie powinno być bogate w pieczywo pełnoziarniste, kiełki lub warzywa oraz owoce, które są najlepszym źródłem witamin. Na obiad była zupa, tak zwana zupa. Ale to była brukiew gotowana i też nie można było tego jeść. Kiedyś jak byliśmy z Kacprem mali, to robiłaś tą pyszną kaszę taką gorącą z tymi takimi zimnymi, mrożonymi owocami. Te kartofle jak dostaliśmy, to każdy sobie obierał szybko palcem, paznokciem i zjadał. A nasza siostra, Krysia, 5 lat miała wtedy, więc trafił jej się jakiś zepsuty kartofel.
taki zarodziasty. Nie wiem, czy ty rozumiesz to. Po prostu Rozumiem. tak jakby robaczki po nim w środku tam zagnieździły się. I ona tego kartofla nie obrała, tylko przez głowę wyrzuciła go na plac. No i my patrzymy, Krysiu, a gdzie twój kartofel? A ona wyrzuciłam za głowę, bo był zepsuty. I my mówimy, a popatrz, ktoś chwycił i już zjadł tego kartofla. A myśmy swoje zjedli i ty nie zjadłaś nic i widzisz, że będziesz głodna, bo nie mamy się czym podzielić z sobą. Taka była nasza kolacja, którą zapamiętałam. I to była taka zlewa wtedy, taki duży deszcz był, że byliśmy tak przymoknięci w ogóle tam. Nikt chociaż na to uwagi nie zwracał, no ale tego. Ale niektórym to się odbiło na zdrowiu, bo to jednak szybko się szło, a byliśmy obciążeni różnymi tam bagażami, takimi czy innymi. I ostatnio miałam ci dać tych owoców i zostały w lodówce. Bo to co, rodzice to rodzice. No i widziałem, jak tam, żebyśmy taką kobietę maltretowali z uwagi na to, że oddzielono jej córkę. Ja jedną matkę sobie taką przypominam. Chodziła wzdłuż baraku i wołała ciągle: oddajcie mi moje dziecko, oddajcie mi moje dziecko. I tak mówiła, mogła mówić i pół dnia, i cały dzień, i cały wieczór, jak tylko jej siły wystarczyło. Nie wiem, czy masz świadomość taką, że jak człowiek wychodzi nagi z ogoloną głową, to ma zupełnie inne wrażenie, zupełnie inną psychikę i nie wiesz, jak się nazywasz, bo na tym pasiaku był numer i ten numer musiała matka mieć, bardzo dokładnie pilnować. Dzieci nie miały numerów, ale były podłączone pod numer matki. W baraku były kadzie, do którego, przypuśćmy, społeczeństwo się załatwiało w nocy. To jedno. No i składowisko ludzi zmarłych. To znaczy tego w rogu przy ścianie, rozumiesz, tam kto tam zmarł, to odnoszono tam i kładziono. Natomiast rano przyjeżdżał wóz, no i zabierali te zwłoki. Co ty czujesz? Zawsze jak musisz opowiedzieć historię komuś? Ty mi zadałaś takie pytanie, jak mi zadają dziennikarze, którzy chcą bezpośrednio nagrać i puścić, jak to się mówi, w eter. Nie mam natychmiastowej odpowiedzi. Odpowiedź rodzi się wtedy, kiedy dostanę konkretne pytanie, kiedy zaistnieje konkretna sytuacja. Halo? 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 Cześć. No cześć. Cześć. No, tak ci dzwonię powiedzieć, że jaki dziwny dzień w ogóle był. Tak, Bo żeśmy z Eweliną dzisiaj płakały na przemian w ogóle. Czego? No, Czego pokażę? no bo tak wiesz, no ciężko z historią się pracuje ogólnie tak. Dawne czasy pakujecie? Tak. Wszyscy więźniowie musieli się ustawić w kwadracie po 4, po 3, po ileś tam osób w kwadracie,
i na środku była szubienica. I ci więźniowie, którzy mieli otrzymać te kary, więc podstawiono im taborety, a na szubienicy już wisiały sznury i my wszyscy musieliśmy oglądać tą egzekucję. Wyobraź sobie moje przeżycie jako dziecko w tamtym czasie. Ja w ogóle nigdy jako dziecko nie widziałam żadnych egzekucji. Stąd też taka śmierć więźnia była dla mnie no po prostu do głębi przerażająca. Halo, Halo? Cześć, babciu. nic się nie zrobiłam. Halo? Ewelinko, jestem teraz na działce z twoim ojcem. A, I dobra. będziemy siać ogórki, nie mam więcej siły na rozmowę. I pa. Pa, hej. W 1943 roku, przed wysiedleniem, no miałem 6 rok po prostu. Nazywam się Jagoda Baraca, mam 6 lat i mieszkam w Lublinie.